Hejka, siema moi drodzy, magiczne gąbki, odkurzacz już tutaj przyniosłam, Zoflora, do mycia okien i ogólnie, tutaj mopik do mycia podłogi, wyjeżdżam z nim z sypialni i na razie z tymi rzeczami, ale do czego ja się tu przymierzam z tymi rzeczami, zaraz zobaczycie. O, wyjadę sobie. I już wam mówię, dobra, już wam mówię, tam w tle, w ogóle przymknę może, jeździ sobie Hani i ona ogarnia na dole. Ja zaczynam, o jeszcze mam tutaj ściereczki i oczywiście wodę, bo zaraz się pewnie spocę. Słuchajcie, będziemy robić clean with me w sypialni. Chcę zmienić pościel, chcę poodkurzać, umyć podłogi, umyć parapety, te niskie tutaj, kurze oczywiście i sprzątnąć toaletkę. No i powiem wam, że jest tutaj co robić, jest idealny dzisiaj dzień, żeby to ogarnąć. Ja wam mówiłam, że ja w listopadzie postaram się odgruzować po kolei pomieszczenia. Na pewno nie ogarnę wszystkich w jeden dzień, słuchajcie, bo to jest nierealne. Za dużo jest ogólnie takich, wiecie, no takich porządków, bym powiedziała, skrupulatnych, dokładnych, więc zaczynamy, słuchajcie, od ogarniania tego pokoju. Chyba pierwsze co zrobię, to zdejmę pościel. I tą pościel sobie tak po prostu chyba ułożę na łóżku, otworzę okno, zacznę odkurzać i niech mi się ta pościel, słuchajcie, wietrzy, zanim ją przebiorę, a przebiorę ją dopiero po wszystkich porządkach. Stwierdziłam, że najfajniej będzie właśnie otworzyć okna i zrobić takie przewietrzenie podczas sprzątania, no bo wiecie, ten kurz jednak będzie się unosił, jak będę zmieniała pościel. Ogólnie się unosi kurz, jak ogarniamy, dlatego właśnie moja decyzja jest taka, że zaczynam od zdejmowania pościeli, zrzucę ją ze schodów, jak zazwyczaj robię, wstawię od razu i zastanawiam się, czy nie zmieści mi się od razu ta narzuta, bo już bym sobie z chęcią, słuchajcie, też, o właśnie, dokładnie tę narzutę. Tak, zrobimy też pranie tej narzuty. Przyda się, słuchajcie, odświeżyć to przed grudniem. Także wyjmiemy też te jaśki, od tego zaczniemy. Będziecie ze mną dzisiaj sprzątać moją sypialnię. Może was zmotywuje, żebyście też może tak stopniowo zaczęli sobie już ogarniać chatę, mieszkanie i tak dalej przed grudniem, żeby później fajnie było wyciągnąć na początku grudnia, czy tam jak chcecie, ozdoby świąteczne, no i żebyście mieli takie poczucie, że jest czysto. Tutaj mam taki kosz i sobie w ten kosz powkładam, zaraz wam pokażę, tak to będę robiła, w kosz sobie wkładam poduszki i jaśki, zaraz otworzymy okno, będzie się to pięknie wietrzyło. Słuchajcie, idziemy od razu wrzucić pranie, bo o, Rabuś, co ty na schodach? Chcesz, żebym ja się wywróciła? Ja nic prawie nie widzę, zrzucimy tę pościel. Gdy wstawię od razu pranie, to ono się szybciej zrobi, prawda? Jak ja zacznę sprzątać, wkładamy rzeczy do pralki. Nie wiem, czy mi się wszystko zmieści. Zobaczymy. Dobra, pranie, słuchajcie, wrzuciłam. Jeszcze wyjmę, tam pod spodem był ręcznik, a wrzucę to i zaraz będę wstawiała pranie. Bruno postanowił mi pomóc, ale on już wie, że ja za chwilę włączę odkurzacz. Mam tutaj odkurzacz, słuchajcie, i generalnie chcę tu podkurzać. Ja jak odkurzam, to odkurzam również półki, słuchajcie, nie pomijam ich. Wtedy łatwiej już się kurze wyciera, więc będę odkurzała też tą toaletkę, na której stoi aparat. Będę właśnie odkurzała półki, gdzie tylko się, słuchajcie, da. Tam odkurzacz dzisiaj ze mną wjeżdża, a potem standardowo zacznę wycierać kurze i wyrzucać niepotrzebne rzeczy z toaletki. Także idę podłączyć sprzęt. Tutaj. I zaczynamy. Słuchajcie, łóżko też będę odkurzała. Właśnie dlatego zdjęłam pościel.
Odkurzanie, słuchajcie, zakończone. Powiem Wam, że na dywanie Shaggy tego typu, zobaczcie, o takim mówię, na takim dywanie zbiera się dużo włosów. Akurat tu jest toaletka i wiecie, jak ja siedzę, czy Matylda przychodzi, czy Lila, suszyć włosy, to zbiera się na tym dywanie dużo włosów. Więc ja zazwyczaj po sprzątaniu, odkurzaniu widzę, że te włosy nadal są na tym dywanie. I albo zbieram dłonią po prostu zwyczajnie, słuchajcie, i wciągam tu, tak, mam tutaj przyczepione to już na plaster, ponieważ nie trzymało się tak dobrze, miałam wrażenie, chociaż nie, to nawet teraz tak nie jest, widzicie? Ale mniejsza z tym, no znacie to, że odkurzacze w większości ratujemy właśnie takimi rzeczami, ale ten odkurzacz jest najmocniejszym odkurzaczem takim, wiecie, domowym, więc nadal go tu trzymamy. Ja mam tutaj Wax 2000 i to jest też odkurzacz piorący, może Wam pokażę, o tego typu odkurzacz i ja Wam powiem, że żaden nie daje tak rady jak on, jeśli chodzi o ciągnięcie, ale ta rura i to, no sami widzicie, już wymaga wymiany. Do czego zmierzałam? Że te włosy ściągam bardzo często szczoteczkę. Mam na dole taką szczoteczkę i robię takie okrężne ruchy tą szczoteczką i wtedy z takiego dywanu typu Shaggy łatwo usuniecie włosy. Dzisiaj nie było ich aż tyle, pozbierałam po prostu, wiecie, z góry trochę tych włosów ręcznie. Też zobaczcie, co tutaj zrobiłam. Na tym krześle postawiłam przy oknie otwartym, żeby mi się wietrzyło pościel i ta pościel też sobie będzie tak leżała, na razie się wietrzyła. Zabieram się za kurze, parapety i słuchajcie, toaletkę. Nie będzie aż tyle tego sprzątania, jeszcze te szafeczki powycierałam. Tak naprawdę to kurze, ja też nie mam mnóstwa rzeczy w tej sypialni, dzięki czemu nie mam aż tyle sprzątania. Jakbym miała wypchaną tą sypialnię, wiecie, to byłoby trochę gorzej ze sprzątaniem. Ale tutaj nie będzie tak źle, więc wyjeżdżam z odkurzaczem. Zostawiam też odkurzacz dzisiaj na górze, ponieważ dziewczyny wrócą ze szkoły i też sobie zrobią sprzątanie. I słuchajcie, mam magiczne gąbki mam. One mi się przydadzą do toaletki. Zaraz sobie tu urwę kawałek, ale może zacznę od glass cleanera, przetrę trochę, słuchajcie, okna, parapet na końcu, właśnie nie wzięłam ręczników papierowych, więc muszę albo mikrofibra, słuchajcie, nowa najlepiej, albo ręczniki papierowe. Zobaczę, co tam mam na dole, idę i przetrę okna. Magiczna gąbka, słuchajcie, uwielbiam. Jest świetna do czyszczenia właśnie białych powierzchni. Słuchajcie, chyba skończyłam. Jeszcze przetrę kurze na... słuchajcie, kurze na czym? Na regale. O, tam, już Wam pokazuję. Tam chcę przetrzeć jeszcze kurze i przebrać pościel. Poszło całkiem sprawnie, słuchajcie, całkiem szybko. Jeszcze zerknę, kto co do mnie pisał w międzyczasie. I zabieram się właśnie za te kurze. I teraz jeszcze przetrę sobie tą Zoflorą, bo ona bardzo ładnie pachnie. Jak zmienię pościel, to też pościel odświeżam często jakąś mgiełką zapachową, po prostu, żeby było przyjemnie. I umyć podłogę. Dobra, także jeszcze tym sobie, o, słuchajcie, na ściereczkę. To bardzo ładnie pachnie i tak mi utrwali, po prostu, o, tak nawet tutaj mogę tą toaletkę jeszcze gdzieniegdzie, bo tak mi fajnie to utrwala, że nie osadza się po prostu tak kurz.
zmieniłam pościel już na taką trochę świąteczną. Stwierdziłam, że będzie fajnie. Narzuta się pierze, więc nie mogę teraz przykryć. Ogólnie posprzątany jest już pokój. Została ostatnia faza, ale jeszcze Wam tutaj szybciutko pokażę. Już krzesło przestawiłam koło toaletki, żeby było fajnie. Już tutaj widzicie łóżko nakryte, tak jak mówię, czeka na wysuszenie się i wypranie do końca narzuty. Kurze, listwy, wszystko, żerandol też odkurzyłam. Jeszcze tutaj jest reszta tych, widzicie, pościeli, ona się wietrzy przy otwartym oknie. Stwierdziłam, że tak będzie fajnie. Odświeżyłam też takim sprayem zasłony, słuchajcie, żeby ładnie pachniały i łóżko. No i tutaj już wszystko wygląda super. Ja jestem tutaj, cieszę się, od razu inaczej się spędza czas w tym pokoju, chociaż jeszcze za dużo nie, no, wiecie, nie pospędzałam, ale wiem, że dzisiaj wieczorem będzie rewelacyjnie się tutaj położyć. Pachnie i powietrzem świeżym z zewnątrz i mgiełką zapachową. Bruneczku kochany, cześć, chciałeś powiedzieć? No to powiedz. Cześć Brunusiu, ze mną tu kochany mój. Zobaczcie, jaki on jest słodziak. Zobaczcie, jaki to jest słodziak mój. Dzisiaj mi chłopaki uciekli chwilę na ogród. Wiecie, otworzyłam okno myśląc, że przewietrzę pokój, bo jest przepiękna pogoda, jest tak słonecznie, jest cudownie, słuchajcie. Zaraz w ogóle idę na spacer. No i wiecie, uchyliłam okno, mówię, przewietrzę sobie fajnie pokój. Zanim się obejrzałam i pomyślałam, to Rabuś uciekł na ogród, zanim Bruno. I tak stwierdziłam, popatrzyłam przez okno, kurczę, dam im trochę na tym ogrodzie, wiecie, nie boję się, że Rabuś mi ucieknie, Bruno, no boję się bardziej, ale sobie myślę, dobra, niech idą trochę, niech sobie pochodzą i patrzyłam przez okno, wiecie, czuwałam i po pół godziny dopiero zgarnęłam braci zgarnęłam, no i przyszli do domu, słuchajcie, i sobie już odpoczywają. Chciałam Wam powiedzieć, że już jest taki czas, gdzie zaczynamy pomału pisać listy do Mikołaja. Dajcie znać, czy Wy też już pisaliście listy do Mikołaja, czy tam do Gwiazdora, bo wiem, że niektórzy są takie regiony w Polsce, że bardziej uważają Gwiazdora. U mnie był zawsze Mikołaj, że przychodzi Mikołaj i 6 przychodził Mikołaj, i na święta przychodził Mikołaj. Może to trochę jest dziwne, no ale tak to, słuchajcie, wyglądało. No i w związku z tym, że już ten okres, że, no tak powiem Wam, że ten okres przedświąteczny zbliża się dużymi krokami, to moje dziewczyny już napisały listy, już wysłały te listy, no i na tych listach są różne rzeczy. Może Wam powiem kilka, na przykład z takich ciekawszych, to na przykład u Liliany jest sporo jakiejś biżuterii, oczywiście wielbicielka perfum, wszelakich, pamiętacie jak szukała wymarzonych zapachów, ona to uwielbia, więc są tam też różne perfumy, trochę ubrań widziałam, nie są to jakieś nie wiadomo jakie, wiecie, wymysły, tylko takie normalne prezenty fajne. Matysia na przykład ma z Lego kwiaty, bardzo jej się teraz podobają i maskotki, może Was zaskoczę, ale Mati uwielbia maskotki, zbiera, słuchajcie, też maskotki, od jakiegoś czasu tych maskotek w pokoju ma już bardzo dużo. To nie jest pierwsza okazja, gdzie ona chciała na przykład dostać na urodziny, czy na jakąś okazję maskotki. Zbliża się ten okres świąteczny i oprócz tego, że no, Mikołaj przychodzi do moich dziewczyn, prawda, obdarowujemy się prezentami, to też dużo z Was i też ja mamy rodzinę za granicą. I jeśli Wy chcecie na przykład sprawić swoim bliskim, którzy mieszkają za granicą, a Wy na przykład w UK prezent, to możecie w łatwy sposób ten prezent przekazać i mogą to być też, słuchajcie, pieniądze. Nie zawsze prezentem musi być, nie wiem, zakupiona dana rzecz. Czasami po prostu łatwiej sprzedać pieniądze. Teraz jest też tak, że te przesyłki, no niełatwo jest wysłać przesyłkę. Poczta jest też załadowana w tym okresie przedświątecznym, więc łatwiej jest na przykład wysłać pieniążki, ja tak uważam, niż kupować jakiś tam prezent i wysyłać, żeby on na przykład nie zniknął po drodze, nie? Ja na przykład w zeszłym roku też, słuchajcie, jak wysyłałam kartki świąteczne, to one doszły na przykład w lutym. Więc w tym roku stwierdziłam, że ja już się w kartki też nie bawię, bo tylko się człowiek denerwuje, że one nie dochodzą.
Ale jeśli chcecie wysłać na przykład pieniądze Waszym bliskim w ramach prezentu świątecznego, zresztą nie tylko, może po prostu mieszkacie za granicą i chcecie wesprzeć rodzinę przed świętami, bo komuś na przykład brakuje pieniążków, to możecie te pieniądze w łatwy sposób wysłać dzięki TransferGo. TransferGo jest to dostawca usług płatniczych, dzięki któremu możecie w łatwy sposób przelać pieniądze dla Waszych bliskich. Obsługuje 8 milionów klientów. To jest też bardzo dużo i samo mówi za siebie, że jest to dostawca usług płatniczych bardzo zaufany. Ja sama korzystam z TransferGo już od kilku lat. Wspominałam Wam już nieraz i Was też zachęcam do tego, bo przelew z TransferGo możecie wykonać w bardzo łatwy sposób. Możecie ściągnąć aplikację mobilną. Macie wsparcie poprzez telefon albo na czacie. Wasze pieniądze są bardzo bezpieczne. Teraz obecnie ogromnym atutem jest też to i warto, żebym Wam o tym powiedziała, że kursy walut są bardzo atrakcyjne. Oczywiście też możecie wykonać przelew z UK do Polski za darmo. Widzowie, którzy mieszkają moi na przykład w Anglii, jak usłyszą, że mogą wysłać dla bliskich przelew za darmo, no to już jest bardzo duży atut. Ja Wam o tym też mówię, ponieważ zostawię Wam w opisie link do TransferGo i przypnę w komentarzu na górze. Możecie się w bezpieczny sposób zarejestrować i skorzystać po prostu z takiej oferty, bo może właśnie siedzicie i się zastanawiacie, jak pomóc bliskim w Polsce, jak komu sprezentować coś na urodziny, na imieniny, czy właśnie jako prezent na święta i nie wiecie. Więc dlatego ja Wam chciałam o tym powiedzieć, żebyście Wy mogli w łatwy sposób po prostu zrobić przelew. Przelew możecie też, słuchajcie, wykonać z dowolnego miejsca. Czy jesteście w pracy w danym momencie, czy jesteście na wakacjach. Także moi drodzy, jeśli chcecie skorzystać z TransferGo, to jeszcze raz wspominam, macie link w opisie. Skorzystajcie, naprawdę. Może za chwilę zapomnicie, usiądziecie sobie w fotelu i pomyślicie za tydzień, za dwa, jak się nazywała ta aplikacja mobilna, gdzie mogę wysłać przelew z UK do Polski za darmo. Nie pamiętam. Więc jeśli teraz się zarejestrujecie, to po prostu będziecie już to mieli na telefonie i nie będziecie musieli się zastanawiać, jak później to odnaleźć. Ja Was zachęcam i mam nadzieję, że Wasi bliscy w tym roku będą szczęśliwi z prezentów od Was. Dajcie mi znać oczywiście, jakie Wy planujecie prezenty i czy właśnie wspieracie bliskich, którzy mieszkają za granicą. Ja jestem bardzo ciekawa. A teraz słuchajcie, zbieram się i idę na spacer. Jest tak piękna pogoda, że trzeba troszeczkę się dotlenić, trzeba skorzystać z tej pogody. Skoro moje koty dzisiaj mogły wyjść na ogród i pokorzystać, to czemu ja miałabym tego nie zrobić? Ja już na spacerku, sami widzicie, jak przepięknie świeci słoneczko. Wzięłam sobie normalnie okulary, słuchajcie, przeciwsłoneczne. Niby kurtka zimowa, ale mam gołe nogi. Mam po prostu dres. Ten dres jest na tyle ciepły, że nie muszę, słuchajcie, zakładać jakby rajstop i spodni. Założyłam po prostu takie śmieszne buty. W ogóle śmiesznie wyglądam. Ale wiecie, ja idę tutaj na spacernik. Mnie raczej, no może tylko z 15 osób nie zobaczy. Nie przejmuję się tym. To jest fajne, że właśnie jak mieszkacie w Anglii, to się aż tak nie przejmujecie, słuchajcie, tym, jak wychodzicie. Ja nie wychodzę w piżamie do sklepu, żeby było jasne, ale jednak nie przejmuję się tak bardzo moim zewnętrznym wyglądem, jak mam gdzieś iść. Nie, to jest, wiecie, najważniejsze. Czuję taki luz i swobodę. W Polsce bardziej się tym przejmowałam, chociaż zauważyłam w ogóle, że teraz jak już jeżdżę do Polski, to ludzie już się mniej przejmują też tak wychodząc na ulicę swoim wyglądem. Już tak się nie stroją jak kiedyś, wiecie. Kiedyś to tak po prostu bez makijażu, bez całego takiego, wiecie, pięknej oprawy, to się w ogóle nie wychodziło, to było wstyd, a teraz już to trochę lepiej wygląda. Idę tutaj i dziwię się, że już jest, wiecie, jesień, a jeszcze jest dużo zielonego. Zaraz Wam to pokażę. Zobaczcie, niby tutaj już mamy jesień, ale zobaczcie, ile jest nadal naokoło zieleni. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę jest mi ciepło. Spojrzałam na termometr, słuchajcie, zanim wyszłam z domu. I termometr pokazał mi 12 stopni, więc jak nie wieje, nie ma chmur, świeci sobie słoneczko, dobra, tam parę chmurek widzę, to naprawdę to odczuwalna jest bardzo przyjemna. Jedyne, co tak można zaobserwować, to się przerzedził las, czyli te liście, wiecie, pospadały. Nie ma już tutaj tak gęsto, jak się spojrzy w bok, czasami nie było widać, wiecie, co się dzieje w środku tego lasu, a teraz dokładnie widać. Bardzo mi się też podoba, jak bluszcze okalają drzewa. Widzicie, one super sobie z tym radzą i
do samej góry prawie. Pięknie to wygląda. Podoba mi się. I idziemy sobie, słuchajcie, dalej. Zrobimy sobie taki fajny spacerek, taki myślę z 20 minut. I wracam do domku. Pamiętajcie, żeby zadbać właśnie o dotlenienie. To jest istotne, żeby właśnie jak jest słońce w tym okresie jesienno-zimowym wychodzić, korzystać z takiej pogody. No, bo coraz mniej takich dni. Sami wiecie jak jest. O, a tu widzę skrót i mogę sobie wejść tędy na osiedle, słuchajcie. Fajnie. O. Błoto jest trochę. Widać zresztą, że ziemia jest mokra. Mam nadzieję, że się nie ześlizgają wchodząc tu. Trzymajcie kciuki. O, udało się. No i zobaczcie, przez to, że śmieci dzisiaj zbierali na osiedlu, to są tak porozwalane pojemniki, ale one, wiecie, będą ogarnięte, tylko właściciele powracają do domu, prawda? No bo tutaj widać miejsce garażowe. Muszą sobie to pozbierać. Jak jest bardzo duży wiatr, to jest z tymi pojemnikami gorzej, bo no, po prostu po całym osiedlu je rozwiewa i robi się bałagan. Tutaj, słuchajcie, w wejściu już są małe, takie w doniczkach. Ta jaka brzydka, 29. No nie ma ich tutaj za dużo. Wiecie co, z tego co widzę już, a dochodzimy na zewnątrz sklepu, to choinki są. I będzie ich dużo żywych. My lubimy na początku, słuchajcie, grudnia kupować, nawet nie, koniec listopada, sukienki, Boże, choinki, no bo wtedy, słuchajcie, jest duży ich wybór i one są świeże. W zeszłym roku stała nam pięknie cały miesiąc. No i dobra, tu wychodzimy. Wow! Ej! No zobaczcie. W zeszłym roku też to mówiłeś, jakie tanie. A ta? Jaką ładna. Ej, no taką mieliśmy, tylko ona mniej pachnie. Bierzemy dzisiaj, czy nie? Jacie, ale by dziewczyny w szoku były. No ale to jest trochę szkoda, że nie wybierałyby z nami, co to jest spoko. Zobaczcie, tutaj mamy cennik, zaraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. I taka mała, 1,50 m, 1,80 m. I macie kolory, zielony, niebieski, żółty. I tak są też, zobaczcie, te kolory na choinkach. Tu jest niebieska wstążka i oznacza to, że to jest taka choinka o takim metrażu w przedziale od 1,80 m do... roku. Napiszcie w komentarzach, jakie są ceny w Polsce dla porównania. No tak, ale tutaj... I z jakiego miejsca jesteście w Polsce, bo to no też właśnie, jest dosyć istotne. w sumie tak. Ale a jak też... jesteście za granicą, to też napiszcie, jakie są ceny choinek. Ale chcę zaznaczyć, że te, które są tutaj, co my jesteśmy w Range'u, są tanie. Generalnie. To są niskie ceny. Ale to są świeże choinki. My tak. kupowaliśmy tutaj już w tamtym roku i chyba parę lat temu też żeśmy kupowali w Range'u. Chodźcie, moi drodzy, pokażę wam wymarzoną moją choinkę. Nie, to jest jeden z fajniejszych momentów w ciągu roku, kiedy można wybrać piękną choinkę. Zaraz na coś wpadnę. Już wpadłaś. No wpadłam właśnie. Ej, ale nie widzę z żółtymi, Artur. No, tylko tam są, mi się wydaje, wiesz? Z żółtymi, czyli tych największych, słuchajcie, moi drodzy, jest jakoś bardzo mało. Żeby się do nich dostać, to trzeba się przekopać. A, dobra, są tutaj. Jest ich sporo tam. Czyli tutaj, tak. No. Nie mogę ich tak fajnie podnosić jak w zeszłym roku. No nie, no bo nie będziemy tego dzisiaj robić, mi się wydaje. Ale ja nie chodzi o to, że dzisiaj. Chodzi mi o to, że w zeszłym roku były tak poukładane, że mogliśmy je sobie podnosić i oglądać. Ale jest duży wybór. Ale słabe są. Zobacz, jaka jest. Czemu słabe? No zobacz, jaki wiatr. No ta jest mała dosyć też. No i wydaje się być mała. Ale wiesz, bo to jest przedział. Ta jest ładna. Ta co stoi tu. Już zwróciłam na nią uwagę od razu. Tutaj też? Ej, ta też jest drapak na górze. My mieliśmy z tego rodzaju, myślisz? No, my mieliśmy właśnie takie, słuchajcie, zobaczcie, przyjrzyjcie się i one się w ogóle praktycznie nie sypały. Tylko No, one też, to jest tak jakby jodła trochę, nie? Albo taki jakiś dziwny świerk, ale on, o, tam jest coś napisane. Czekaj, jest napisane, co to za rodzaj drzewka? Nordman Fir. Nordman Fir. I tylko ona też tak nie pachnie. Nie pachniała aż tak. No. No dobra, idziemy zobaczyć do B&Q jeszcze. Idę z drugiej jeszcze. Bierzemy taką białą do sypialni na cukierki. Zobaczymy, idziemy zobaczyć jeszcze teraz B&Q, jakie są ceny żywych i zobaczymy, porównamy wybór. Tutaj przynajmniej jest trochę lepiej to zorganizowane. No tutaj jest właśnie tak, że może, ale małe są same. No dobra, nie, no są duże, zobaczmy jakie są ceny. Pamiętam jak nam tutaj pakowali, jak raz sam pakowałem.
No te są duże. Zobaczcie. I tutaj mówiłam, że w tamtym sklepie są tańsze duże. Tak, są tańsze. Tu są po 60 funtów, 2,40. No to zobaczcie, 17 funtów oszczędności, a wydaje mi się, że to jest ten sam rodzaj. Wiesz co, no ale też nie widać ich, nie? Nie możesz je rozpakować. Ale jak już przytulam, to się czuję taka zrelaksowana. A zobacz, czy to jest taki sam rodzaj drzewka, czy to jest taka sama nazwa? Pamiętasz, jak to się nazywało tamto? Tak, pamiętam. Jak przeczytam, to mi się przypomni. Tak, zobacz, to jest ten, coś tam fir. Widzisz? Tak. Nordman fir, czyli to jest to samo drzewko, słuchajcie. 10 cm możliwe, że wyższe, bo tam było do 2,30 chyba. Nie, do 2,40 też No było. ale był przedział i dużo Był było przedział, no. A te już są typowo, zobaczcie jakie wysokie. Nie, no są to dosyć jest wysokie, tak. kolosy, nie? Ej, ta pachnie trochę. No ale i tak wolałabym wziąć tańszą, ale chodźcie pokażę, to jest jedna wystawiona i to już nie jest z tego rodzaju. O, ta się ładnie świeci. No ale to jest malutka. Takiej malutkiej nie chcemy. Fraser Fir Slim. A ona nie jest malutka. Nie, no jest za mała do nas, no ej. Jest mała, ale nie jest mała, ale jest włożytka. No dobra. Sypialnie taką wąską. Ale tutaj ładnie pachną. No, wiesz czemu? Ta jest fajna, Bo to gęsta już się- taka. Zobacz, bo to jest już dosyć jest gęsta, choinka. co? No ale to już się będzie sypać nam bardziej. Możliwe. I To ma zobacz, takie to już się mniejsze, sypie, Artur. mniejsze igły ma. Zobacz, to już się sypie, patrz, co się dzieje. No ale dobra, nie obsypuj jej. Nie mów nikomu, bo mnie wywalą ze sklepu. Dobra, a ta? Nie no, ale nie wybieramy dzisiaj, kochanie, nie wybieramy bez dziewczyn. Ja zawsze wybieram. W głowie to już, wiesz, układam Zobaczcie sobie i jeszcze wybieram. ceny, tutaj jest 210, 40 funtów. Dobra. No i, to I już chyba, tutaj jest up to 170 za 30 funtów. Ty, znaczy to fajna donica. Ale jaka sprytna, zobacz.